Poranek jak każdy inny. Początek tygodnia, ludzie w metrze są jeszcze półprzytomni. W wagonie pachnie powietrzem klimatyzacyjnym i charakterystycznym dla podziemia zapachem metalu i ludzi. Na podłodze obok siedzenia leży torba, zupełnie niepozorna, nikt nie zwraca na nią uwagi. W porannym tłumie każdy udaje, że nie widzi cudzych rzeczy. Zaczyna się od czegoś niepozornego, od metalicznego zapachu, potem lekkie pieczenie oczu, kilka osób odchrząkuje, ktoś zaczyna kaszleć. Chwilę później sytuacja staje się dziwniejsza, powieki robią się coraz cięższe, oczy nie chcą się otwierać. W ustach zbiera się ślina, której nie da się przełknąć. Oddychanie jest wysiłkiem, oddech krótszy, płytszy, jakby powietrze przestało wystarczać. Pojawiają się zawroty głowy i wrażenie, że wagon kołysze się zbyt mocno, kolana miękną, a ręce mimowolnie drżą. Ludzie w wagonie próbują wstać, ale osuwają się na podłogę. Trzęsienie się palców, drobne skurcze w łydkach po minucie przeradzają się w pełne konwulsje. Wszędzie słychać chrapliwe i świszczące oddechy, coraz krótsze i rwane. Niektórzy próbują mówić, ale nie są w stanie przez ściśnięte gardło i przeponę w spaźmie. Jedna osoba po drugiej tracą przytomność. To wszystko to efekt zablokowania jednego z kluczowych enzymów w naszym organizmie, acetylocholinoesterazy. Odpowiedzialna jest za rozkład acetylocholiny, czyli przekaźnika sygnalizującego na połączeniu pomiędzy nerwami i mięśniami. Neuroprzekaźnik, który powinien być błyskawicznie rozkładany po każdym impulsie nerwowym, nagle przestaje znikać. Połączenia nerwowe zaczynają więc tonąć w acetylocholinie. Każdy mięsień dostaje tysiące sygnałów równocześnie. Kurcz się, nie przestawaj, działaj. I działa, aż do wyczerpania. Kiedy mięśnie oddechowe wreszcie odmówiły posłuszeństwa, w wagonach pojawiła się cisza. Wydarzenia te miały miejsce 20 marca 1995 roku w 5 pociągach na 3 liniach tokijskiego metra w porannym szczycie komunikacyjnym. Sekta Najwyższej Prawdy przeprowadziła skoordynowany atak z użyciem sarinu, bojowego środka paralityczno-drgawkowego, opracowanego w Niemczech w 1938 roku. Członkowie sekty weszli do wagonów z torbami, w których znajdowały się niewielkie plastikowe pojemniki zawierające ciecz z sarinem. Przebili je końcówkami parasoli i wyszli z metra, zostawiając śmierć wśród pasażerów jadących do pracy. 13 osób zginęło, ponad 5000 zostało rannych, wielu z nich z trwałym uszkodzeniem układu nerwowego. Sarin nie ma zapachu ani koloru, a mimo to jest jednym z najpotężniejszych zabójców, jakie wymyślił człowiek. Nie jest to gaz bojowy w takim hollywoodzkim sensie, bo nie dusi, nie pali, nie topi skóry. Robi coś dużo gorszego. Przejmuje kontrolę nad twoim własnym ciałem, używając twoich nerwów przeciwko tobie. Człowiek w starciu z własnym układem nerwowym, z bronią, która działa niewidzialnie, z prędkością impulsu nerwowego. Dla neurobiologii sarin to ekstremalny przykład neurotoksyny, czyli substancji, która skutecznie, choć tragicznie, demaskuje mechanizm działania naszego układu nerwowego. Blokując acetylocholinoesterazę uruchamia nieprzerwany potok sygnałów, który prowadzi do neuroprzekaźnikowego przeciążenia całego ciała. To wspólna cecha wielu toksyn działających na nasz układ nerwowy. Zamiast niszczyć ciało od zewnątrz, rozbijają system sterowania od środka, zamieniają najdoskonalszy biologiczny komputer świata w chaotyczną plątaninę sygnałów. Neurotoksyny wskazują nam przy tym, jak krucha jest równowaga w naszym układzie nerwowym, jak cienka jest granica między wiedzą, która leczy, a tą, która potrafi unicestwić. Jednak zanim przejdziemy dalej, sponsorem tego odcinka jest Holy. Drodzy widzowie, ostatnio piję Holy naprawdę bardzo dużo. Już zaczęło mi się wydawać, że mniej więcej ogarnąłem kategorię moich ulubionych smaków tych napojów, a oni cały czas wypuszczają nowe. To jest jakieś szaleństwo. Nie, ale serio, teraz na przykład wyszły nowe smaki inspirowane matchą. Mamy tutaj zarówno energy drinki, milkshake'i, mrożoną herbatę i przyznam wam, że chociaż ja akurat fanem matchy nie jestem, to również tutaj znalazłem rzeczy, które mi absolutnie pasują. No chociażby taki smak matchy z
jabłkiem i kiwi. To jest fantastyczne. Po prostu, tak jak zawsze z Holy, każdy znajdzie coś dla siebie. I dlatego właśnie najlepiej jest, jeśli po pierwsze weźmiecie mój kod, który da wam zniżkę na wasze zamówienie. Po drugie, wybierzecie sobie Starter Pack Deluxe, gdzie dostaniecie bardzo dużo różnych próbek smaków do przetestowania. Zachęcam was do sprawdzenia. Pamiętajcie, że nawet jeśli koszt wydaje się całkiem spory, to tak naprawdę koszt na pojedynczą porcję napoju, na półlitrowy napój, to wychodzi coś w stylu 3-4 zł, dużo mniej niż napoje kupowane w sklepie. Dzięki Holy za sponsorowanie tego odcinka, a my wracamy do materiału. Neurotoksyny mogą blokować kanały jonowe w neuronach, udawać niektóre neuroprzekaźniki albo uniemożliwiać ich uwalnianie. Mogą zaburzać strukturę, podziały i transport w neuronach albo rozszczelniać barierę między krwią a mózgiem. Ale nie potrzeba katastrofy, aby zrobić wrażenie. Wystarczy jeden kęs. W Japonii nazywa się ją po prostu fugu, co oznacza rybę rozdymkę. Tetrodotoksyna ukryta jest w wątrobie i jajnikach ryby rozdymki. Występuje też u wielu innych gatunków. Dawka śmiertelna? Dla przeciętnego człowieka to objętość mniejsza niż ziarenko soli. Dla porównania dawka śmiertelna cyjanku waha się od połowy do 3,5 mg na kilogram masy ciała. Pierwsze opisy zatrucia sięgają starożytnych kronik Chin z I wieku przed naszą erą, ale dla Zachodu tetrodotoksyna została odkryta dopiero w XX wieku, kiedy biochemicy zaczęli izolować aktywne związki z tkanek rozdymki. Jej oficjalna nazwa pochodzi od łacińskiego Tetraodontiformes, czyli rzędu ryb, do którego fugu należy. Objawy zatrucia przychodzą szybko. Mrowienie ust, potem języka, delikatne zdrętwienie policzków. Mózg pozostaje czujny i świadomy, ale ciało zaczyna powoli tracić kontakt z rzeczywistością. Śmierć poprzez zatrucie tetrodotoksyną jest jak stopniowe wyciszanie ciała, ale przy włączonym umyśle. TTX blokuje kanały, które są obecne w błonie komórkowej praktycznie każdego neuronu i stanowią kluczowy element umożliwiający sygnalizację elektryczną w układzie nerwowym. Gdy kanały zostaną zablokowane, komórki nerwowe znajdują się w całkowitej izolacji od innych neuronów, nie są w stanie odebrać ani wysłać sygnału elektrycznego. Mimo to, tak jak wiele innych neurotoksyn, TTX stało się dla nauki bezcennym narzędziem. Obecnie to jedna z najlepiej poznanych neurotoksyn jonowych, a zarazem jedno z najczęściej stosowanych narzędzi w neurofizjologii. W laboratoriach na całym świecie od ponad pół wieku pełni rolę wyłącznika prądu. W badaniach wykorzystuje się, aby móc lepiej scharakteryzować cechy badanych komórek, czy i jakie kanały znajdują się w błonie komórkowej, czy mamy do czynienia z określonym typem komórek, czy rejestrowane komórki komunikują się ze sobą i w jaki sposób to robią. W kontrolowanych mikrodawkach TTX ma natomiast obiecujące znaczenie kliniczne. W Kanadzie, USA i Chinach testowany jest jako lek przeciwbólowy w bólu neuropatycznym, nowotworowym i opornym na opioidy. TTX działa głównie na neurony czuciowe na obwodzie naszego organizmu, stąd blokuje przepływ sygnalizacji o bólu do mózgu bez wpływania na świadomość i sam mózg. Dzisiaj trudno wyobrazić sobie badanie fizjologii neuronów bez tej toksyny. Substancja, która zabija w minuty, jest jednocześnie jednym z filarów nauk o życiu. Czasami największe odkrycia nauka zawdzięcza najmniejszym stworzeniom. Tak jest z pewnym małym, żółtawym skorpionem z pustyni Afryki Północnej. Potocznie nazywany śmiercionośnym żółtym skorpionem lub Deathstalker, w swoim jadzie posiada chlorotoksynę. Jest to substancja, która zrewolucjonizowała tzw. medycynę precyzyjną oraz terapię nowotworów mózgu. Chlorotoksyna blokuje kanały chlorkowe, które odpowiedzialne są za utrzymanie neuronów w stanie równowagi. Dla ofiary skorpiona oznacza to z kolei paraliż. A co z medycyną? Naukowcy badający wpływ toksyn jadu skorpiona na kanały jonowe w neuronach zaobserwowali, że chlorotoksyna praktycznie nie łączy się ze zdrową tkanką, natomiast wyjątkowo silnie wiąże się do komórek pobranych z glejaków. Bardzo szybko pojawił się pomysł, jak można to wykorzystać. W 2007 roku stworzono koniugat chlorotoksyny i barwnika fluorescencyjnego, który świeci w świetle podczerwonym. Efekt to nowotworowa farba, dosłownie nazwana tumor paint.
Po podaniu cząsteczki farby wnikają w tkanki mózgu, przyczepiają się do komórek nowotworowych, a potem świecą w podczerwieni, pozwalając chirurgom zobaczyć granicę między zdrową a chorą tkanką w czasie rzeczywistego zabiegu. W chirurgii glejaków to różnica między życiem a śmiercią, między pełnym usunięciem guza a jego powrotem po kilku miesiącach. Użycie farby nowotworowej daje obrazy, które przypominają mikroskopijną mapę luminescencyjnych ognisk, lśniących niczym gwiazdy ukryte w szarości mózgu. Chlorotoksyna jest badana również jako nośnik leków. Dołączona do cząsteczek DNA, RNA czy przeciwciał może dostarczać terapie przeciwnowotworowe bezpośrednio do komórek glejaka, minimalizując skutki uboczne dla reszty ciała. Toksyna, która paraliżuje drobne ofiary na pustyniach, wskazuje neurochirurgom drogę do zdrowia. A skoro już o drodze mowa, to na drugim końcu toksycznego świata, w ciepłych morzach Pacyfiku, czai się niepozorny morski ślimak stożkowy – konus. W swoim ciele ten gagatek kryje koktajl trucizn. Każdy gatunek ślimaka stożkowego charakteryzuje się własnym miksem neurotoksyn. Średnio w stożku ślimaka znaleźć można około 200 różnych peptydów toksyn. Stożek ma system, który łączy precyzję neurobiologa z bezwzględnością drapieżnika. Wysuwa maleńki, harpunowaty ząb i wstrzykuje ofierze mieszankę toksyn, które natychmiast zatrzymują jej układ nerwowy. Każda z nich ma swoje specyficzne zadanie. Alfa-konotoksyny blokują receptory dla acetylocholiny w mięśniach, uniemożliwiając ich skurcz. Beta-konotoksyny wywołują sen. Delta-konotoksyny działają na kanały sodowe, powodując nadpobudzenie neuronów. Kappa-konotoksyny działają na kanały potasowe i mogą być wykorzystywane do poznawania ich właściwości w warunkach laboratoryjnych. Najbardziej przełomowe było jednak wyizolowanie omega-konotoksyn, które blokują kanały wapniowe typu N znajdujące się w neuronach. W latach 80. badacze z Uniwersytetu Utah, kierowani przez Baldomero Oliverę, odkryli, że jeden z rodzajów omega-konotoksyn ma niezwykłe właściwości. Hamuje uwalnianie neuroprzekaźników bólu w neuronach czuciowych rdzenia kręgowego. To było niczym objawienie, bo zamiast działać ogólnoustrojowo, jak na przykład morfina, wyizolowana substancja odcinała ból dokładnie tam, gdzie rodzi się sygnał bólowy. Z tego odkrycia powstał lek Ziconotyd. Został zatwierdzony przez amerykańską agencję do spraw żywności i leków w 2004 roku jako silny, nieopioidowy środek przeciwbólowy. Jego działanie jest 1000 razy mocniejsze niż morfina, a do tego nie powoduje tolerancji, fizycznego uzależnienia, depresji oddechowej ani zespołu odstawiennego po zaprzestaniu stosowania. Jest tylko jeden, dość uciążliwy problem. Musi być podawany dooponowo, czyli bezpośrednio do płynu mózgowo-rdzeniowego. Tam może oddziaływać na neurony rdzenia bez uszkadzania innych układów. Podanie zikonotydu może wywoływać albo nasilać objawy chorób psychicznych, omamy słuchowe i wzrokowe, myśli samobójcze, stany depresyjne, paranoje i dezorientacja. Stąd nie jest polecany osobom z historią psychozy, schizofrenii czy zaburzeń depresyjnych, a osoby zdrowe powinny pozostawać pod nadzorem psychiatry. Paradoksalnie, tam gdzie inne toksyny wywołują gigantyczny ból, ta ucisza go do zera. Wyjdźmy teraz ze świata zwierząt. Na alpejskich łąkach rośnie niewielka wrzosowa roślina. Jej łacińska nazwa może niektórym z Was przypomnieć o książkach Agaty Christie. Kolchicyna to alkaloid izolowany z zimowita jesiennego, znana zielarzom od setek lat. Jej działanie potrafi po prostu zatrzymać komórkę w połowie ruchu. Mechanizm działania kolchicyny sprowadza się do zaburzenia i zatrzymania pracy komórek naszego ciała. Zatrucie kolchicyną to dramat w 3 aktach. Najpierw bóle brzucha, gwałtowne wymioty, potem niewydolność wielonarządowa, a na końcu zapaść. Nie ma antidotum, a margines błędu jest tu mikroskopijny. Lek i truciznę dzieli różnica jednej kapsułki. Mimo tego kolchicyna jest stosowana w leczeniu dny moczanowej. Dna moczanowa to w gruncie rzeczy mała wojna wewnątrz stawu. Gdy odkładają się tam kryształy kwasu moczowego, układ odpornościowy uznaje je za zagrożenie i wysyła neutrofile, czyli komórki zapalne. Problem w tym, że kryształów nie da się łatwo usunąć, więc reakcja immunologiczna wymyka się spod kontroli, pojawia się potężny ból, obrzęk i zaczerwienienie. Kolchicyna działa jak sabotażysta tej reakcji, blokuje mikrotubule, wewnętrzne rusztowanie komórek zapalnych.
Bez niego neutrofile nie potrafią się sprawnie poruszać ani podtrzymywać lokalnego stanu zapalnego. To trochę tak, jakby armii odciąć drogi, transport i łączność. Dokładnie ten sam mechanizm, który w dużych dawkach niszczy szkielet komórki i prowadzi do śmierci, w minimalnej ilości łagodzi zapalenie. W neuroanatomii kolchicyna okazała się cennym narzędziem. Choć pod mikroskopem komórka nerwowa wygląda jak nieruchoma gwiazda z długim ogonem, w rzeczywistości jej wnętrze przypomina ogromny system logistyczny. Normalnie wiele neuroprzekaźników, białek czy enzymów jest szybko transportowanych do zakończenia nerwowego, przez co ciało neuronu może wyglądać pod mikroskopem zaskakująco pusto. Po podaniu kolchicyny transport ten zostaje zablokowany, więc cały produkowany materiał zaczyna gromadzić się w ciele komórkowym neuronu. Komórka dosłownie wypełnia się własnymi białkami i staje się dużo łatwiejsza do wybarwienia i zobrazowania. Jest wyraźniejsza, jej granice są ostrzejsze, a badacz może dokładniej prześledzić jej kształt, wypustki i połączenia. W drugiej połowie XX wieku kolchicyna stała się ważnym narzędziem neuroanatomii. Dzięki niej łatwiej identyfikowano neurony produkujące określone neuropeptydy, mapowano obszary mózgu i śledzono organizację sieci nerwowych. Trochę paradoksalnie, trucizna niszcząca wewnętrzny transport i szkielet neuronu jednocześnie pozwala naukowcom lepiej zobaczyć jego architekturę. Alpejskie łąki skrywały kolchicynę, a amazońska dżungla curare. Rdzenni mieszkańcy Amazonii od setek lat używali trucizny wytwarzanej z pnączy rośliny Chondrodendron tomotensum i pokrewnych gatunków. Maczając groty strzał w gęstym, brunatnym roztworze, powalali jaguara w kilka sekund. Europejczycy długo nie rozumieli, dlaczego ofiara zatruta curarą umiera, mimo że do końca zachowuje świadomość. Odpowiedź przyszła dopiero w XX wieku. Aktywnym składnikiem okazała się D-tubokuraryna, alkaloid będący blokerem receptorów dla acetylocholiny w mięśniach. Curara blokuje miejsca, w które normalnie wiąże się acetylocholina. Neuron wysyła sygnał, ale receptor jest już zajęty. Mięsień nie może odebrać informacji, a więc się nie kurczy. Ciało staje się wiotkie, a ofiara umiera z powodu paraliżu przepony i uduszenia przy zachowaniu pełnej świadomości. Już w XIX wieku fizjologowie zrozumieli mechanizm działania curary, ale dopiero w latach 40. XX wieku trucizna weszła na sale operacyjne, rewolucjonizując anestezjologię. Przed curarą chirurdzy musieli używać ogromnych dawek eteru albo chloroformu, żeby rozluźnić mięśnie pacjenta, co było bardzo niebezpieczne. Curara pozwoliła oddzielić znieczulenie od zwiotczenia mięśni. Pacjent mógł być płycej znieczulony, ale całkowicie nieruchomy. Łatwiejsze stały się intubacja, operacje jamy brzusznej i chirurgia klatki piersiowej. Kluczowym związkiem była tubokuraryna, którą później zastąpiono nowocześniejszymi lekami o bardziej przewidywalnym działaniu. To dzięki curarze możliwe stały się bezpieczne operacje. Chirurg może przeciąć tkankę bez oporu mięśni, anestezjolog utrzymuje pacjenta przy życiu respiratorem. A antidotum? Paradoksalnie wspomniane na samym początku inhibitory acetylocholinoesterazy. Zwiększają one ilość acetylocholiny w połączeniu między nerwem a mięśniem, aż curara zostanie wyparta z receptorów, które blokuje. Po roślinach, które blokują ruch mięśni, przychodzi kolej na jeszcze subtelniejszy mechanizm, taki, który zatrzymuje sygnał, zanim w ogóle opuści on neuron. Niemiecki lekarz Justinus Kerner badał serię tajemniczych zatruć po spożyciu zepsutych wędlin. Nie znał wtedy jeszcze bakterii, ale opisał zjawisko bardzo precyzyjnie. Nazwał je botulizmus, od łacińskiego botulus, czyli kiełbasa. Ponad 100 lat później belgijski mikrobiolog Emile van Ermengem wyizolował sprawcę, bakterię Clostridium botulinum, i opisał mechanizm działania toksyny botulinowej, którą ta bakteria wytwarza. Kiedy Clostridium botulinum zaczyna fermentować konserwy, produkuje toksynę o sile, którą trudno sobie wyobrazić. 1 gram jadu kiełbasianego wystarczyłby, aby zabić całe miasto. Dawka śmiertelna jadu kiełbasianego to 1 do 3 nanogramów na kilogram masy ciała. Jest uważany za najbardziej śmiercionośną toksynę spośród wszystkich dotychczas poznanych. Mechanizm działania jest wyjątkowo precyzyjny. Nie niszczy on komórek, tylko odcina komunikację między nerwem a mięśniem.
Normalnie zakończenia nerwowe uwalniają acetylocholinę, która jest sygnałem do skurczu mięśnia i żeby to się stało, pęcherzyki, w których upakowany jest neuroprzekaźnik, muszą połączyć się z błoną komórkową na zakończeniu komórki i wyrzucić zawartość na zewnątrz. Toksyna botulinowa, czyli jad kiełbasiany, blokuje ten proces. Rozcina białka kompleksu SNER, które są niezbędne do połączenia się pęcherzyków z błoną. W efekcie sygnał w ogóle nie zostaje uwolniony. Neuron chce mówić, ale nie ma jak. Skutek jest prosty, ale dramatyczny, bo mięsień nie dostaje żadnej instrukcji do skurczu i stopniowo przechodzi w porażenie wiotkie. W laboratoriach toksynę zaczęto wykorzystywać, żeby precyzyjnie kontrolować pojedyncze drogi nerwowe. Stała się narzędziem do tego, żeby na żywym organizmie obserwować, jak układ nerwowy radzi sobie z utratą możliwości wysyłania sygnału elektrycznego. To dzięki badaniom nad toksyną botulinową zrozumiano mechanizmy uwalniania neuroprzekaźników, czyli jeden z centralnych procesów w komunikacji między neuronami. Dziś botulina ma setki zastosowań klinicznych, od leczenia napiętych mięśni po udarach, przez migreny, nadpotliwość, po zaburzenia układu pokarmowego i przewlekły ból. Jest nie tylko lekiem, ale też precyzyjnym narzędziem badawczym, które pozwala wyłączyć wybrany mięsień albo grupę neuronów i obserwować reakcję sieci nerwowej. Z biologicznego punktu widzenia fascynujące jest to, że toksyna, która miała raz na zawsze unieruchomić ofiarę, w naszych rękach stała się subtelnym przełącznikiem między napięciem a rozluźnieniem. Ale istnieje też jej chemiczna siostra bliźniaczka działająca dokładnie odwrotnie. Nie wycisza, tylko rozsadza układ nerwowy od środka. Tam, gdzie toksyna botulinowa zatrzymuje impuls elektryczny, toksyna tężcowa puszcza wszystkie hamulce. Zamiast ciszy dostajemy nieustanny krzyk mięśni. Historia tężca to historia walki człowieka z niewidzialnym wrogiem. Przez wieki był zmorą chirurgów i położnych. Każda rana, każdy poród mógł skończyć się sztywnieniem ciała i śmiercią w męczarniach. W średniowiecznych kronikach opisywano chorobę, która wygina ciało łukiem ku niebu. Ale dopiero XIX wiek przyniósł przełom. W 1884 roku niemiecki badacz Arthur Nicolaier wykazał, że źródłem tężca są drobnoustroje z gleby, a kilka lat później japońscy mikrobiolodzy Kitasato Shibasaburo i Emil von Behring wyizolowali pałeczkę Clostridium tetani i jej toksynę. Tą toksyną była tetanospazmina. Zbudowana jest ona w sposób, który umożliwia jej wiązanie się z błoną komórkową neuronów i cięcie białek, które potrzebne są do uwolnienia z komórki neuroprzekaźników hamujących, takich jak GABA i glicyna. Kiedy więc tężec atakuje, ciało staje się własnym więzieniem. Impulsy elektryczne płyną przez komórki bez wytchnienia, mięśnie zginaczy i prostowników walczą ze sobą. Pojawia się silny szczękościsk. Każda próba dotyku kończy się kolejnym spazmem. Ten dramat neurologiczny uświadomił nauce coś fundamentalnego. Neurony są nie tylko przewodnikami prądu. Tworzą system równowagi między pobudzeniem a hamowaniem. Bez tej równowagi nie ma kontroli, nie ma płynności, nie ma życia. Te same substancje, które niszczą, pozwoliły nam zrozumieć, jak delikatny jest układ nerwowy. Jest to pewien paradoks wpisany w rozwój nauki. Im groźniejsze narzędzie, tym głębsze odkrycie. Dzięki toksynom poznaliśmy mechanizmy powstawania i przekazywania impulsów elektrycznych, komunikacji między komórkami, a nawet molekularne początki emocji i bólu. Z każdej biologicznej katastrofy rodziło się nowe narzędzie poznania. Botulina, która niegdyś paraliżowała oddech, łagodzi skurcze mięśni i leczy migreny. Chlorotoksyna, jad skorpiona, świeci w mózgu, wskazując chirurgom granice nowotworu. Konotoksyny znoszą ból, którego nie uspokaja morfina, a śmiercionośna tetrodotoksyna pomaga zrozumieć rytm serca i przewodnictwo nerwowe. To nie jest więc opowieść o zatruciu i śmierci, tylko o poznawaniu. O tym, jak trucizny nauczyły nas słuchać i rozumieć elektryczny język neuronów. Jak pokazały, że mózg jest subtelną orkiestrą, w której jeden fałszywy dźwięk potrafi zatrzymać wszystko inne. Paracelsus, XVI-wieczny lekarz i alchemik, miał rację. Wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną, dlatego że tylko dawka czyni truciznę. Być może właśnie dlatego największe odkrycia neurobiologii rodziły się nie tylko z obserwacji życia, ale również z bardzo uważnego studiowania śmierci.